Rakietowy świat z roku na rok zagęszcza się, nowe systemy wyrastają jak grzyby po deszczu. Dzisiaj już dobrze wiemy, że nie trzeba wielkich rządowych agencji, żeby zbudować rakietę i wejść na orbitę. A czasy, kiedy rakieta orbitalna była pochodną swojego militarnego pierwowzoru, dawno minęły. Praktycznie wszystkie współcześnie rozwijane konstrukcje są projektowane z myślą o kosmicznym transporcie. Takim cywilnym projektem była też europejska rakieta. Cześć internecie, oczywiście nie twierdzę, że tylko miłość, gołąbki i gałązki oliwne. Mówię tylko, że to przedsięwzięcie cywilne. Jeżeli wynosi ładunki wojskowe, to wojsko jest tam w roli klienta, tak jak każdy komercyjny kontraktor. Rodzina Ariane powstała w latach 70. po nieudanym projekcie rakiety Europa, wspólnej akcji krajów Europy Zachodniej. My wtedy żyliśmy bardziej sowiecką rzeczywistością. Dzięki francuskiej determinacji i finansowaniu podjęto się kolejnej próby. Francja, Niemcy i Wielka Brytania zapoczątkowały rodzinę rakiet Ariane. Najnowsza, aktualnie używana rakieta tej rodziny będzie bohaterem 3 filmów na kanale. W pierwszym odcinku szybki przegląd jej historii i analiza sytuacji rynkowej. W 2 kolejnych filmach przyjrzymy się jej technikaliom i wystrzelimy na orbitę. Francuskie Ariane, czyli Ariadna, to mitologiczna dziewczyna. Od tego kłębka nici, którym pomogła Tezeuszowi wydostać się z labiryntu Minotaura, żeby ten Tezeusz mógł potem Ariadnę porzucić. Bo tak najwyraźniej robią herosi. No i ktoś uznał, że jest to idealna nazwa dla rakiety. Ariane Space powstało 26 marca 1980 roku jako francuska spółka akcyjna. Firmę utworzono już po starcie rakiety Ariane 1 i od tego momentu powierzono jej produkcję i operowanie nową rodziną rakiet. Od początku swojego istnienia większość jej udziałów była w rękach francuskiego rządu i firm. Nie ma się co dziwić, Francuzi dolewają do tego projektu najwięcej gotówki. Dzisiaj Ariane Space jest własnością swoich dostawców, z naturalnie kluczowym udziałem tych francuskich, czyli Ariane Group, spółki stworzonej przez Airbusa i Safran. Najnowsza odsłona europejskiej rakiety Ariane 5 weszła po raz pierwszy na orbitę 30 października 1997 roku. Prace nad nią zaczęto jednak dużo wcześniej, a jej wizję snuto pod koniec lat 70. Tuż po debiucie Ariane 1. Planowano, że ta przyszła rakieta będzie kiedyś umieszczać na orbicie geosynchronicznej więcej niż jednego satelitę naraz, a na niską orbitę będzie wynosić europejski prom kosmiczny Hermes. Czas zweryfikował te założenia. Hermes nie opuścił biura projektowego, ale duże osiągi Ariane 5 umożliwiły potem wynoszenie na niską orbitę okołoziemską bezzałogowego statku towarowego ATV z zaopatrzeniem dla ISS. Aktualnie 5 to stworzenie specjalizujące się w transporcie na orbitę geosynchroniczną. Bardzo rzadko zapuszcza się na LEO. Ariane 5 jest ciężką, dwustopniową rakietą o masie do 780 ton, mierzącą w zależności od zastosowanej owiewki do 55 metrów wysokości. Jedyny obecnie eksploatowany wariant 5 ECA+, wyposażony jest w 2 rakiety pomocnicze na paliwo stałe. Pierwszy stopień, nazywany Main Core Stage, posiada pojedynczy silnik wodorowy Vulcan 2. Drugi stopień, Cryogenic Upper Stage, napędzany jest pojedynczym wodorowym silnikiem HM7B. W swojej ponad 20-letniej karierze rakieta przechodziła kilka
modyfikacji i upgrade'ów. Zaczęło się od wersji G, następnie opracowano wersję ECA. Jednak po nieudanym debiucie utworzono tymczasowy wariant G+ i GS. Miał mocno ograniczone osiągi, ale pozwalał na użycie już wyprodukowanych, sprawnych komponentów ECA i scaleniu ich z poprzednim wariantem rakiety. W międzyczasie usuwano usterkę w sprawcy tego całego zamieszania, silniku Vulcan 2. Przez pewien okres czasu równolegle z ECA, która w końcu zaczęła latać, operował też wariant ES. Ta konfiguracja obsługiwała europejski pojazd towarowy ATV z 5 misjami zaopatrzeniowymi do ISS. ES wykorzystano też 3 razy do wynoszenia satelitów systemu Galileo. W 2019 roku ECA dorobiła się plusa po upgrade'zie 2. stopnia. Rakieta potrafi umieścić na niskiej orbicie okołoziemskiej masę 21 ton i bardzo to nikogo nie interesuje, bo piątka nie jest od tego. Jej osiągi są podporządkowane orbicie geosynchronicznej, więc wprowadzaniu ładunku na transferową orbitę geosynchroniczną. GTO jest bardzo ekscentryczną orbitą i wejście na nią jest częścią manewru Hochmana, czyli zmiany wysokości orbity. W tym przypadku z niskiej okołoziemskiej na geosynchroniczną. O co chodzi? Podczas wynoszenia ładunku na jakąkolwiek orbitę, rakieta wchodzi najpierw na orbitę parkingową. Co od razu zaznaczam, nie jest absolutnie konieczne, bo Ariane 5 na przykład pomija oczekiwanie na orbicie parkingowej i mknie od razu dalej. Ale przyjmijmy na chwilę, że skorzystamy z orbity parkingowej. Jest to tymczasowa, niska orbita zapewniająca statkowi kosmicznemu, w tym przypadku rakiecie z ładunkiem, możliwość swobodnego orbitowania z wyłączonymi silnikami. Jeśli ładunek ma powędrować na orbitę geosynchroniczną, to trzeba teraz wykonać manewr podniesienia orbity poprzez manewr transferowy Hochmana. Taki trik, żeby zrobić i się nie narobić, czytaj stracić możliwie mało paliwa. Manewr Hochmana w czystej postaci da się ograć 2 odpaleniami silnika. Statek kosmiczny uruchamia ponownie silnik, żeby przyspieszyć. Przyspieszając, modyfikuje wysokość orbity po przeciwnej stronie Ziemi względem swojej aktualnej pozycji. Orbita robi się ekscentryczna. Jeżeli wystarczająco przyspieszymy rakietę, to apogeum tej nowej orbity sięgnie 35 786 km, czyli orbity geosynchronicznej. Perygeum natomiast pozostanie takie jak wysokość orbity w miejscu, z którego przyspieszano, czyli 400-500 km nad Ziemią. Ta ekscentryczna orbita to właśnie orbita transferowa Hochmana. Most między niską orbitą a geosynchroniczną. Tutaj dygresja. Dlaczego wciąż posługuje się określeniem orbita geosynchroniczna, a nie geostacjonarna? Orbita geostacjonarna jest szczególnym typem orbity geosynchronicznej. Geostacjonarna to orbita przebiegająca idealnie nad równikiem, 0 stopni nachylenia. Umieszczony tam satelita pozornie jest nieruchomo względem Ziemi. Okrąża Ziemię w ciągu 1 doby i wisi stale nad tym samym punktem równika. Orbita geosynchroniczna to szersze pojęcie. Oczywiście nadal mamy obieg Ziemi trwający 1 dobę, ale jeśli umieścimy satelitę na orbicie geosynchronicznej innej niż geostacjonarna, czyli pochylimy jego orbitę względem równika, to względem Ziemi będzie wykonywał pozorną oscylację północ-południe, zachowując zawieszenie nad konkretną długością geograficzną. Zatem używam szerszego pojęcia orbita geosynchroniczna, bo manewr Hochmana przebiegający po orbicie GTO nie jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla orbity geostacjonarnej. Tak można wejść na dowolną orbitę geosynchroniczną. No dobra, nabraliśmy prędkości, pędzimy na wysokość orbity geosynchronicznej po orbicie transferowej GTO.
Co zrobić, żeby wejść na geosynchroniczną? Bo jeśli nic nie zrobimy, to po GTO wrócimy na te 400-500 km nad ziemię i tak w kółko góra-dół, aż z czasem szczątkowa atmosfera nas wyhamuje i zdeorbituje. Zgadza się. Mamy jeszcze do dyspozycji drugie odpalenie silnika w ramach manewru Hoffmana. Będąc w apogeum, uruchamiamy silnik i przyspieszamy. No i tak jak wcześniej, zmieniając prędkość w danym miejscu orbity, wpływamy na wysokość orbity po przeciwnej stronie. Trzeba przyspieszyć tyle, żeby perygeum podniosło się na wysokość 35 786 km. Orbita ma kształt koła. Gotowe. Dotarliśmy na orbitę geosynchroniczną. Podczas rzeczywistej misji rakieta wraz z ładunkiem wchodzi na orbitę transferową GTO i to zwykle kończy misję rakiety. Rakieta realizuje połowę manewru Hoffmana. Dlatego udźwig rakiet jest często opisywany jako na GTO. W drodze do apogeum następuje separacja i rakieta pozostaje na GTO i z czasem deorbituje się wielokrotnym przelatywaniem przez perygeum blisko Ziemi. Uwolniony satelita dokańcza wejście na GSO swoimi napędami. Na satelitach nie znajdziemy raczej mocnych silników, więc urządzenie czeka wielodniowy proces zaokrąglania orbity. Przy kolejnych przejściach przez apogeum urządzenie przyspiesza i stopniowo podnosi perygeum. No dobra, co z tą Ariane 5? Jeśli chcielibyśmy ją porównać do konkurencji, to w klasyfikacji wagowej jest na ostatniej pozycji. Piątka po prostu łapie się do kategorii rakiet ciężkich, bo osiąga próg wejścia do klubu tych rakiet, potrafiąc wynieść trochę ponad 20 ton na niską orbitę okołoziemską. I szybko kolejna dygresja. Nie ma tutaj na razie porównania do Falcona Heavy, bo jego maksymalny udźwig klasyfikuje go do wyższej ligi rakiet super ciężkich, co nie zmienia faktu, że nada się też do obsługiwania ciężkich ładunków, o czym zaraz. Jak wspomniałem wcześniej, Leo to nie obszar działania piątki, nic sobie nie robi z bycia najmniejszą w klasie ciężkich. Pod względem udźwigu na GTO zajmuje trzecią pozycję, a bazując na danych podanych publicznie, może pochwalić się największym wyniesionym tam ładunkiem spośród aktywnych rakiet ciężkich, przy czym możemy być raczej pewni, że Delta IV Heavy wynosiła cięższe satelity militarne, ale ani wojsko USA, ani dostawca Delty, czyli United Launch Alliance, tego nie powiedzą otwarcie, bo nie mogą. Jak wygląda sprawa cennika? Arianespace nie chwali się ceną wystrzelenia piątki. Szacuje się, że start tej rakiety wynosił dotychczas jakieś 175 milionów dolarów. Ariane 5 za kilka lat zostanie zastąpiona szóstką i oczekuje się, że cena ta krytycznie spadnie, żeby piątkę dało się wyprzedawać, oferując równolegle bardziej ekonomiczną szóstkę. Ale do tego czasu 175 milionów dolarów. Dużo powiecie? No sporo, ale znakiem firmowym piątki jest podwójna ładownia. Rakieta może wysyłać na GTO dwa duże ładunki, to znaczy jeden duży i drugi duży, ale trochę mniejszy. Pod owiewką znajdziemy dwa stanowiska, górne i dolne. Górne, większe, to 60% ceny i dolne, mniejsze 40%. Ograniczenie gabarytu dolnego stanowiska wynika z zastosowania specjalnego adaptera SILDA. Warto tutaj dodać, że wcześniej istniała alternatywna wersja montażu ładunku przy użyciu konstrukcji zwanej Speltra. Pozwalała na instalację ładunku o gabarycie identycznym do górnego. Miała niestety większą masę, bo musiała przenosić obciążenia z sił działających na owiewkę. Obecnie nie jest już wykorzystywana. Dostarczenie 1 kg na niską orbitę okołoziemską, pamiętając, że w przypadku tej rakiety jest to bez sensu, będzie kosztować trochę ponad $8300. Planszę zmiata tutaj Falcon 9 z ceną $2700 za kilogram. No i tutaj mnożą się ale. Mowa o maksymalnym udźwigu dziewiątki na Leo. Wynosząc prawie 23 tony, nie ma mowy o odzyskiwaniu pierwszego stopnia rakiety. Płacimy zatem $62 miliony za start, a nie 50, jak to jest w przypadku Falcona z odzyskiwanym boosterem.
A może warto w takim przypadku użyć Falcona Heavy w trybie odzyskiwania wszystkich boosterów? Jego udźwig spada wtedy z 63,8 tony do 30 ton na Leo. Wysłanie kilograma na niską orbitę będzie kosztować $3000. Podium należy zatem do rakiet SpaceX i rosyjskiego Protona M. Dla dziennikarskiej rzetelności trzeba też powiedzieć, że Proton M zmierza w stronę swojej emerytury i jego następcą zostanie Angara A5. Proton jest atrakcyjny cenowo, ale sprawia kłopoty techniczne i koniec końców dano za wygraną, planując jego wymianę na nowszy model. Sprawa nie jest prosta, bo Angara A5 mimo planowanej ekonomiczności jest od Protona dużo droższa. Roskosmos zapewnia, że cena spadnie, ale dzisiaj jest dzisiaj. Dzisiaj Angara A5 kosztuje 100 baniek. Jak sytuacja wygląda z kosztem wynoszenia ładunków na GTO? Po pierwsze, trzeba wyjść poza rakiety ciężkie, bo kilka średnich również wysyła ładunki na orbitę transferową GTO. Niestety nie wszędzie mamy informacje o cenie, więc nie uwzględniam długiego marszu 7 i 8. Generalnie to chiński program kosmiczny to jest jedna wielka tajemnica. W poprzednim filmie o debiutach rakiet 2021 prorokowałem, że 8 jeszcze długo nie wystartuje, po czym Chińczycy wzięli i ją znienacka wystrzelili. Dobra, Ariane 5 charge'uje ponad $16 000 za kilogram i to jest jedna z wyższych cen. Najwięcej pochłania amerykańska studnia na pieniądze Delta IV Heavy, ale piątka ma swojego asa, podwójną ładownię. Nie mówię, że to broń ostateczna, jednak podnosi tę rakietę w rankingu. Cena za kilogram to jeden z punktów widzenia, bo przecież wynosząc dużego satelitę na GTO płaci się za start, a nie za kilogram. Klient musi pokryć cały koszt wystrzelenia bez względu na faktyczną masę ładunku. Oczywiście bardzo często pod owiewką znajdziemy też drugorzędny ładunek, np. kilkanaście CubeSatów, i ich transport może sfinansować częściowo wystrzelenie. Nie zmienia to faktu, że kluczowy ciężar finansowy spoczywa na głównym kliencie. Jeżeli ustawimy cennik według całościowej ceny wystrzelenia, to Arianka spada na przedostatnie miejsce? Nie. Dwa ładunki. 175 milionów podzielone na 40 i 60%. Dolny ładunek kosztuje konkurencyjnie do długiego marszu 3 i Protona. Górny ładunek nadal niezbyt tanio, ale i tak podskakuje w rankingu. Kluczowym graczem z najlepszymi perspektywami jest Falcon 9. Dzięki wielokrotności użycia boostera jego cena może być niższa. Oficjalne źródła mówią 50 baniek, nieoficjalnie szacuje się, że to może być nawet 36 milionów. Podczas niedawnej misji SXM-7 Sokół wyniósł na GTO ładunek o masie aż około 7 ton, a i tak zachował zdolność powracania boostera. Dodatkowo SpaceX krytycznie skraca czas między kolejnymi startami, zachowując wysoką niezawodność swoich rakiet. A propos niezawodności, Ariane 5 we wszystkich swoich konfiguracjach startowała dotychczas 109 razy, z których 105 zakończyło się całkowitym sukcesem. 2 razy ładunek utracono i dwukrotnie misja zakończyła się częściową porażką. W jednej z częściowych porażek satelity samodzielnie osiągnęły docelowe orbity. W drugim przypadku błąd był tak znaczący, że uwolnione ładunki uznano za nie nadające się do eksploatacji. Ogólnie zatem w 106 misjach ładunki osiągnęły zaplanowane orbity. Przyjmując to jako kryterium sukcesu, Ariane 5 ma 97% niezawodności, zatem trzyma fason wśród najbardziej eksploatowanych rakiet ciężkich. Problematyczny jest tylko Proton M, któremu zdarzało się trochę błędów. Natomiast porównania do mającej go zastąpić Angary albo porównanie do długiego marszu 5 nie mają sensu. Te dwie rakiety mają jeszcze zbyt mało startów na liczniku. Niezawodnością kończymy pierwszy z 3 odcinków o rakiecie Ariane 5. W przyszłym tygodniu poskładamy ją na platformie startowej i wystrzelimy, a w ostatnim odcinku dostarczymy ładunek na orbitę. Dzięki za uwagę, zapraszam Was bardzo na social media i do Discorda to jakiś kosmos. Mogę Wam również zaproponować trochę kosmicznych gadżetów w sklepie internetowym. Będzie fantastycznie, jeśli klikniecie łapkę w górę, zasubskrybujecie i klikniecie dzwoneczek z powiadomieniami.
Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia. Cześć.